już jest tak źle, że tylko pozostaje się śmiać. Tak, bo nasz umysł to jest dosłownie gadzim umysłem. Człowiek, co za debil to wyrzucił, jak on mógł? Jak można być takim człowiekiem, który śmieci w lesie? Będziecie powodowali tym samym, że tych śmieci będzie więcej. Rozumienia. Pozwolić ludziom trwać w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. I tak zawsze jest. Ci, co mają odejść, to odejdą. Ci, co mają zostać, to zostaną. Nie wchodzicie emocjami. Emocje to jest ogromny ładunek energetyczny. Nieraz wpadacie w emocje, to po prostu aż chce was rozerwać. Że dopóki w sobie nie odnajdziemy tego wszystkiego, czego szukamy na zewnątrz, to zawsze będziemy dostawali po tyłku. Temat taki, jaki na dzisiaj przewidziałem, to nazwałem to testami, ponieważ jesteśmy nieustannie testowani. Sami siebie tak naprawdę testujemy i święta są kolejną super okazją do tego, żeby po raz kolejny się sobie poprzyglądać. Mamy spotkania rodzinne czasami z osobami, którymi często się nie widujemy się i w sumie jesteśmy za to wdzięczni, że się z nimi nie widujemy, bo to są różnego rodzaju rozmowy, czasami których chcemy uniknąć, albo których nie możemy, normalnie byśmy, może powiedzieć, nie prowadzili, ale przy stole rodzinnym będą różne tematy poruszane. Na pewno różne stanowiska będą zajmowane, a ja bym polecał Wam nie zajmować żadnych stanowisk, ponieważ zajęcie jakiegokolwiek stanowiska Was już od razu warunkuje, ogranicza. Gdzieś ta wasza uwaga jest kierunkowana albo w atakowanie, albo w bronienie, bo to zawsze jest tak, że albo się atakuje, albo się broni jakiejś idei, jakiejś swojej wartości, jakiegoś swojego przekonania i nie można powiedzieć, że nie powoduje to, że nie rozwija nas to w żaden sposób, może tak. Bo tą naszą energię cały czas gdzieś tam oddajemy i zamiast zachowywać ją dla siebie, to zasilamy różne rzeczy, których tak naprawdę zasilać niekoniecznie chcemy. To, co można robić i tak naprawdę o co tutaj w tym wszystkim chodzi, to można powiedzieć, że wielokrotnie to powtarzaliśmy, ale to jest tak naprawdę klucz do wszystkiego, ta akceptacja, to pozwolenie, to pokochanie tego, co jest nie do pokochania, czyli tych wszystkich sytuacji, które gdzieś tam osądzamy w jakikolwiek sposób, jako dobre, jako niedobre, jako właściwe lub jako niewłaściwe, a jedyne co możemy, to znaczy to wszystko wiadomo, to ten nasz gadzi umysł stara się nas za wszelką cenę zatrzymać w tej rzeczywistości, którą tutaj widzimy i w tych rolach, które tutaj odgrywamy, ale my możemy się z tego wylogować i możemy się zalogować do tego świata, który tak naprawdę chcemy i zawsze jest to tylko i wyłącznie nasz wybór, czy my będziemy dalej chcieli zasilać tą rzeczywistość, w której teraz jesteśmy, czy będziemy chcieli zasilać tą, w której chcemy być, bo mamy co prawda ograniczony wybór, ale mamy mimo wszystko. I ważne jest, żeby otwierać się na tą nową wiedzę, jaka ona by nie była, bo do tej pory byliśmy kształceni i wychowywani, można powiedzieć, tresowani typowo lewopółkulowo i taka ta rzeczywistość, którą widzicie na zewnątrz, w większości taką ludzie prezentują, czyli to nauczanie lewopółkulowe, czyli wychodzenie z logiki. No a my jesteśmy tu po to, żeby tą logikę porzucić i żeby wznieść się trochę wyżej i powrócić tak naprawdę do tego innego postrzegania rzeczywistości, bo świat nie jest taki, jaki wydaje się być. I świat jest taki, jak my go postrzegamy. I zawsze tak będzie. I to się nie zmieni, bo to nasze postrzeganie tak naprawdę jest zawsze najważniejsze. I to, z jakiego poziomu świadomości my na to patrzymy. Tutaj będziemy się ciągle podpierać
skalą świadomości według Hawkinsa. Zaraz Wam tu też mogę tą skalę wyświetlić, tak żeby mieć ją cały czas w głowie, żeby się przyglądać temu naszemu hologramowi, który nam się wyświetla, bo ten hologram zawsze nam pokazuje. On nam zawsze chce nam coś pokazać. To, co tak naprawdę mamy w sobie jeszcze do pokochania, do zaakceptowania, do objęcia, i w zależności z jakiego poziomu my tej skali świadomości będziemy patrzyli na rzeczy, to tak też będziemy tą naszą rzeczywistość widzieli. Zaraz Wam tutaj dostępnie może, czy my tu coś, zaraz, dla osób, które nie znają, to będzie pewne ułatwienie, dla osób, które znają, to będzie przypomnienie, ale warto zawsze tą skalę świadomości Hawkinsa gdzieś mieć z tyłu głowy, ponieważ my często zapominamy, często dajemy się wkręcić w różne niepotrzebne historie, sytuacje i mimo, że my tą wiedzę gdzieś tam cały czas mamy z tyłu głowy i wiemy o pewnych rzeczach, no to ta rzeczywistość jest bardziej cwana niż nam się wydaje, ten Matrix. I ten Matrix jest, można powiedzieć, prawie doskonały w swojej formie, dlatego tak trudno nam się z tego Matrixa wylogować i przejść do kreowania na własnych zasadach tej rzeczywistości. Dobra, a więc tak ta skala poziomu świadomości wygląda. I to jak mówię, zawsze obraz tej rzeczywistości będzie zawsze zgodny z tym, na jakim poziomie świadomości w danym momencie jesteście. I te poziomy możemy zmieniać 1000 razy na sekundę. No to nie jest tak, że jak już jesteśmy w jednej, to będziemy patrzyli tylko w jednej. Bo możemy nawet teraz być na poziomie 400 albo 350, na przykład jak jest wszystko super i pięknie. Na przykład nie ma w nas złości, tylko jest błogość, radość, chęć spotkania się i podzielenia się z bliskimi, ale przyjdzie ten moment i nagle ktoś nam coś powie, czego się nie spodziewaliśmy, zaskoczy nas sytuacja albo ta osoba i spadniemy na przykład na poziom 75 na żal, albo na strach, albo na pożądanie, albo na winę. Wina, myślę, że często gości na naszych stołach, można powiedzieć. I momentalnie wtedy wszystko wokół nas zaczyna rezonować do tej wibracji, którą my wysyłamy, bo tak jak nieraz tutaj mówiliśmy, nasze serce jest projektorem, które wszystko wyświetla. Oczy tylko odbierają tą rzeczywistość, która już jest, a serce jest tym projektorem, który wcześniej wszystko wyświetla zgodnie z naszym stanem emocjonalnym i uczuciowym. Więc co do jeszcze emocji i uczuć. Uczucia nas wybijają, można powiedzieć, wyżej na tej skali. Emocje nam, jeżeli wchodzimy w emocje, no to wpadamy na tą wartość graniczną 200 i poniżej, bo wszystko poniżej 200, jak widzicie, nie jest tym, z czym tak naprawdę my rezonujemy. To nasze prawdziwe ja. Nasze prawdziwe ja rezonuje ze wszystkim powyżej 200. Są te wszystkie stany przez nas w pewien sposób pożądane. I w tych stanach powyżej 200 jest coraz więcej harmonii, coraz więcej spokoju, coraz więcej akceptacji, pozwolenia na to, by inni trwali w swych ograniczeniach, jeżeli tego pragną. I można to powtarzać do znudzenia, ponieważ mimo to, jak wspomniałem, że każdy to już wie gdzieś tam, kto był na naszych wcześniejszych live'ach, doskonale tą mapę świadomości zna. Kto nie zna, to niech ją pozna, bo ona warunkuje tak naprawdę. Hawkins dzięki tej skali pokazał, jak można powiedzieć skonstruowany jest ludzki umysł i przede wszystkim ludzka świadomość. I jak my balansujemy nieustannie na tej skali i w zależności od tego, na jakim poziomie my jesteśmy, taka też jest zawsze nasza rzeczywistość. I to, że nagle jest może być w waszym życiu super i cudownie i wszystko się układać, ale wtedy pojawiają się przed wami testy, przed wami stają różne wyzwania, różne są sytuacje wam prezentowane tylko po to, żeby sprawdzić, gdzie faktycznie jesteście.
I jeżeli wydaje się wam na przykład teraz, że rezonujecie z poziomem świadomości 500, nieliczna grupa, ale są tu tacy na pewno. I ktoś wam i widzicie mimo wszystko jakąś sytuację, bo sytuacje z tych niższych poziomów będą wam prezentowane cały czas. Pytanie jest główne do was, czy wy w tę sytuację wejdziecie. Bo jak wy w nie wchodzicie, to automatycznie dobijacie do tego poziomu, z którego jest ta sytuacja. Bo inaczej ona nie mogłaby być wam zaprezentowana. A jeżeli natomiast zostaniecie na tym swoim wysokim poziomie, to jedyne, co możecie zrobić, to rozświetlić to, bo musicie pamiętać, że każda taka ciemna sytuacja, którą widzicie, którą nazywacie ciemną, mroczną i tak dalej, wy możecie rozświetlić swoim światłem, bo wy jesteście w rzeczy samej światłem. I tylko od was zależy, czy w nią wejdziecie i dacie się jej pochłonąć, czy ją rozświetlicie swoim światłem, swoim blaskiem, bo macie taką możliwość. Agnieszka pisze, gadzi umysł. No tak, bo nasz umysł to jest dosłownie gadzim umysłem, to jest z biologii sformułowanie, bo taki ten umysł nasz jest, to jest, można powiedzieć, taka pozostałość nasza gadzia. I umysł przede wszystkim jest skonstruowany po to, by zapewnić nam przetrwanie, zapewnić nam bezpieczeństwo. I umysł może bazować tylko na tym, co już zna. Umysł nigdy nie pójdzie do przodu, bo wszystkie te nasze idee i wszystkie te nasze przebłyski intuicji, to one nie są z umysłu. Przebłyski intuicji to są zawsze z naszego wyższego ja, z tej naszej wyższej świadomości, którą w rzeczy samej jesteśmy, ale nie identyfikujemy się z nią, ponieważ zapomnieliśmy, kim tu jesteśmy. Schodząc tutaj na ziemię, wybraliśmy zapomnieć. Po to, by ten nasz film, ta nasza gra tutaj, którą tutaj odgrywamy, żeby była ciekawsza, żeby była dla nas, miała więcej atrakcji, bo jak znamy zakończenie filmu czy jakiejś gry, no to jak dla mnie, no to nie jest nic ciekawego. Ja zawsze boję się, to jest, można powiedzieć, może nie nazwałbym tego strachem takim w pewnym wymiarze, ale jak ktoś oglądał jakiś film, którego jeszcze ja nie widziałem i zaczyna o nim mówić, to ja od razu mówię, przestań mówić, bo ja nie chcę wiedzieć cokolwiek, żeby sam chcę tego filmu doświadczyć i wolę nie znać jego zakończenia, wolę nie wiedzieć, co się w nim będzie wydarzało, bo jak dla mnie najważniejsze jest to właśnie, żeby każdy te swoje doświadczenie miał własne, żeby się nikim, to co też powtarzamy, nikim się nigdy nie sugerować. Zawsze wybierać tak, jak się samemu czuje, a nie tak, jak ktoś powiedział, albo ktoś tak zrobił wcześniej. Jak ktoś tak zrobił już wcześniej, no to już okej, już jest ten szlak przetarty, ale my nie jesteśmy tutaj po to, żeby wydeptywać wydeptywać stare, utarte szlaki, tylko żeby kreować nowe, tworzyć nowe. Po to tutaj jesteśmy, dlatego każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest unikalny i każdy z nas jest potrzebny po to, żeby wnosić i wzbogacać to całe doświadczenie poprzez swoje unikalne doświadczenia. Musicie też wiedzieć, że wszystko to, co widzimy w telewizji czy w mediach, to tak naprawdę to jest takie jedno wielkie przedstawienie. Te wszystkie afery, które teraz się dzieją, jakieś globalne różne katastrofy, które są przedstawiane i tak dalej, to też jest pewien rodzaj gry. I dopóki będziemy zasilać i oddawać tam swoją energię, to tą energię tak naprawdę naszej kreacji, bo to jest energia, którą możemy wykorzystać na wszystko to, co chcemy, a my tą energię lubimy rozdawać na lewo i na prawo, właśnie zasilając różne rzeczy takie, że jak oni mogli to zrobić, a z drugiej strony zasilając, że dobrze, że tak robią, cokolwiek by to nie było, tak? Bo nie ma znaczenia, po której stronie staniecie, bo po której stronie nie stajecie wy, to od razu i tak już, to można powiedzieć, na starcie przegrywacie już. Określenie się i postawienie się po którejśkolwiek ze stron już sprawia, że oddajemy tej stronie swoją energię. I nieważne, czy ona ma rację, czy nie, bo tu nie chodzi o rację, tutaj naprawdę nikt nie ma racji. Prawda jest tylko tam, co ty uznajesz za prawdę. I nie ma jednej uniwersalnej prawdy, ponieważ to wszystko są tylko i wyłącznie punkty widzenia. To, co jest prawdą, a to, co nie jest prawdą. I
w Matrixie takie jedno zdanie było: im gorzej jesteście traktowani, im bardziej jesteście manipulowani, tym więcej energii wytwarzacie. Bo to tak naprawdę to cała ta gra i ta cała zabawa jest o waszą energię, o to, jak to się mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to tak naprawdę jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o energię i można to powtarzać w kółko i nieustannie, ale tak jest. I wszędzie tam, gdzie wy zasilacie swoją energią, no to nie zostawiacie jej dla siebie, tylko oddajecie ją innym ludziom, innym bytom, innym konstruktom po prostu, które tą waszą energię od was zabierają. I im więcej emocji w was, tym jesteśmy niżej na tej skali świadomości Hawkinsa. Im więcej w nas uczuć, tym jesteśmy wyżej. I my dlatego cały czas góra-dół skaczemy sobie. Mamy ten swój zakres, w którym się przemieszczamy, aczkolwiek my też możemy poza ten zakres swój wyjść poprzez jedyne, co możemy zrobić, to nie wchodzić i obserwować i akceptować. Obserwować i pozwalać, żeby te rzeczy się działy. Obserwować i nie zasilać ich swoimi emocjami, bo emocje tu są kluczem. Wszystko, co widzicie, ma za zadanie wyprodukować, może inaczej, zmusić was do wyprodukowania emocji i do zasilenia tego całego systemu. I dopóki będziecie się na to łapać, no to w tym systemie będziecie po uszy. Ale już na pewno duża część z was już wie, żeby w takie rzeczy nie wchodzić, żeby niekoniecznie słuchać czy oglądać telewizji, radia i tak dalej, żeby świadomie wybierać to, co dociera do waszych zmysłów. I tak, wracając do tych poziomów świadomości znowu, poniżej 200 tracimy energię. Albo bronimy, albo walczymy. I to jest tak, że za każdym razem, gdy walczymy, to zasilamy obrońców. Jeżeli się bronimy, to zasilamy walczących. I to tak naprawdę nie ma końca i to też nie ma sensu. Więc jedyne, co możemy zrobić i jedyne to, co możemy, w jaki sposób my możemy się nastawiać do tego świata, to jest to, co wam cały czas mówimy. Akceptować. Akceptować to, co jest nie do zaakceptowania. Pokochać to, co jest nie do pokochania. Bo to jest jedyna możliwość, żeby nam to przestało być wyświetlane. Dopóki my sami tego mroku nie rozświetlimy swoim światłem, to on będzie nam raz po raz pokazywany. I dopiero w momencie, kiedy my go rozświetlimy, kiedy zaakceptujemy, że rzeczy są jakie są, kiedy je pokochamy, tych naszych największych wrogów przede wszystkim, to dopiero te nasze kontrakty mogą zostać rozwiązane. I dopiero te sytuacje mogą zniknąć z tego naszego hologramu, bo im będziemy wyżej w tych naszych poziomach świadomości, tym mniej tych rzeczy będzie nam pokazywane, bo nie będziemy mieli takiej potrzeby. Można powiedzieć, że przerobimy to. Przerobimy to, po co tutaj przyszliśmy, żeby przerobić. Więc im więcej w nas właśnie wdzięczności, im więcej w nas szacunku, akceptacji, miłości, to wtedy my tej energii mamy więcej w sobie. Myślę, że sami to widzicie, że im bardziej się pogrążamy w jakieś uczucia gniewu, złości, agresji i tak dalej, tym tej energii się więcej pozbywamy i tym mniej mamy siły. A im bardziej jesteśmy w tych wyższych, na tych wyższych poziomach, na poziomie miłości, na poziomie akceptacji, na poziomie radości przede wszystkim, im więcej jesteśmy połączeni z naturą, im więcej przebywamy na łonie natury, tym więcej w nas spokoju i tym więcej mamy siły, bo jesteśmy zasilani tą energią z zewnątrz, bo tak naprawdę to w tej całej swej doskonałości my jesteśmy tylko i wyłącznie energią i wszystko, co jest naokoło nas, jest energią, ale my świadomie z tego nie korzystamy, ponieważ lubimy się wkręcać w różne historie, lepsze lub gorsze. Oczywiście lepsze czy gorsze to też jest osąd, bo każde doświadczenie, skoro go doświadczamy, jest nam potrzebne i jest niezwykle cenne, więc skoro wybraliśmy sobie już takie doświadczenie, żeby je doświadczać, no to dobrze, no to inaczej, może nie dobrze, ale trzeba to uszanować, ten wybór i trzeba tą sytuację zaakceptować taka, jaka jest
i zamiast wchodzić w nią, walczyć, to stanąć z boku, obserwować i, i zrozumieć, co ona nam chce pokazać, po co nam się pojawiła po kolejny raz. I spróbować tym razem zareagować inaczej niż do tej pory. Skoro nam się pojawia, jakieś różne sytuacje pojawiają się nam raz po raz, to jest to tylko po to, żebyśmy zrozumieli w końcu, że sposób, w jaki do tej pory na nią reagowaliśmy, no to nie był tym sposobem, który może ten kontrakt rozwiązać lub sprawić, żeby ta sytuacja wreszcie znikła w tej naszej rzeczywistości, więc musimy zadziałać inaczej. Musimy zadziałać z poziomu, jak chcemy oczywiście. Czasami my lubimy te nasze historie, mimo to, że mówimy, że ich nie lubimy, ich nie chcemy, to w jakiś sposób te historie i te sytuacje nas określają, definiują i my się z tym utożsamiamy. Z tym, że jesteśmy chorzy, że jesteśmy tacy lub inni, że mamy pecha, że niekochani. I ściągamy wtedy takie sytuacje na siebie i wtedy się czujemy sobą i czujemy, że żyjemy. Bo ból też sprawia nam to, że czujemy, że żyjemy. U niektórych ten ból sprawia, że czują, że żyją, ale tak być nie musi. To jest to dobra wiadomość, że zawsze możemy wybrać inaczej. Mimo że 1000 razy wybraliśmy tak samo, to zawsze mamy tą okazję na nowy początek. Mamy okazję na nowy początek i możemy od teraz zacząć robić wszystko inaczej. No, musicie pamiętać, że każdy moment teraz ma wpływ na to, jaki będzie następny moment teraz. Więc jeżeli teraz wybierzecie, że jesteście, tylko nie, oczywiście nie z umysłu, tylko wy musicie to poczuć, że wszystko jest ok, wszystko jest tak, jak ma być i rezonować z tym szczęściem wewnętrznym, z radością, śmiać się z tego wszystkiego, co się dzieje dookoła was, to ten moment teraz radości i śmiechu stworzy kolejny moment teraz, w którym nie będzie jeszcze więcej radości i śmiechu. Wczoraj spotkałem kolegę w galerii. Dosłownie mijaliśmy się, bo on gdzieś tam jechał po swoją córkę, miał dosłownie 15 minut, żeby dojechać, więc zamieniliśmy może, nie wiem, 3-4 minutki, porozmawialiśmy, ale zdążył mi opowiedzieć, on czasami tutaj na naszych live'ach jest, mówi, że czasami ogląda, więc pozdrawiam Cię, jeżeli nas dzisiaj oglądasz, ale powiedział mi, piękną rzecz powiedział. Opowiedział najpierw historię swoją, jakie ostatnich miesięcy, bardzo ciężkich, jak słuchałem jego, to nie mogłem się nadziwić, jakie sobie można problemy w życiu wykierować. No po prostu problem goni problem, z jednego problemu robi się coraz większy problem, przechodzimy do jeszcze większego, spirala problemów. Ale to właśnie doskonale pokazuje to, jak działa nasz umysł. Bo nasz umysł jest niezwykle ważny i potrzebny. Nie można z nim walczyć, bo dzięki niemu widzimy to, co widzimy. Dzięki niemu jesteśmy w stanie kreować tą rzeczywistość. Bo to nasza wyobraźnia, można powiedzieć, to jest też w pewnym sensie nasz umysł. Ale to pokazuje, że im bardziej popadamy w te nasze skrajne emocje, im bardziej popadamy w te stany, w których nie chcemy, tym trudniej jest z nich nam wyjść i bardziej się pogrążamy. I schodzimy i coraz niżej, jest coraz gorzej, coraz gorzej. I ja się nie dziwię, że trudno z takich sytuacji wyjść, bo jak jest coraz gorzej, to jak znaleźć jakieś rozwiązanie, jak znaleźć jakąś deskę ratunku. No jak jest źle, no to jest źle i koniec. I często przestajemy widzieć, bo tak nas ta ciemność pogrąża, w której się znajdujemy, że przestajemy widzieć cokolwiek dobrego. A jak przestajemy widzieć cokolwiek dobrego, to nie będzie nam to prezentowane. Będzie nam prezentowane wszystko to właśnie, czego nie chcemy, ale co podświadomie wybieramy, bo to będzie zgodne z naszym stanem, w którym jesteśmy. Ale co powiedział pięknego? Powiedział, że już doszedł do takiego momentu, że już po prostu miał tak dość wszystkiego, że od kilku dni, mówi, że od 2 czy od 3 dni po prostu się śmieje, że cały czas się śmieje ze wszystkiego. I autentycznie, faktycznie się śmiał, bo już jest tak źle, że tylko pozostaje się śmiać. Ale to jest doskonałe wyjście z tej całej sytuacji. Bo jak już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, już jest tak źle, że już do tego dna dotykamy, no to co jedyne możemy zrobić? Jedyne co to, jeżeli mamy dno pod swoimi stopami, no to jest super, bo możemy się od niego odbić. I taka reakcja, można powiedzieć, wbrew logice,
ale to jest reakcja, która gdzieś tam, która nam i nasza intuicja, i ta nasza świadomość podpowiada, to nasze wyższe ja. Czyli po prostu zacząć się śmiać z tego wszystkiego, zacząć się cieszyć tym, co jest i krok po kroku wychodzić z tego, bo będąc w takim stanie, nawet mówi, spotkał się z kolegami, bo to było, spotkałem go w restauracji, akurat oni kończyli kolację i mówi, że wszyscy się go pytają, co tak się cieszysz, mówi, co tak się śmiejesz? On mówi, no tak po prostu, tak po prostu, bez powodu, po prostu śmiać się bez powodu. I to nam może pomóc wyjść z każdej opresji, z każdego problemu, z każdej iluzji problemu, bo tak naprawdę te nasze problemy to one nie są prawdziwe, to nic nie jest prawdziwego. Więc skoro mamy do wyboru albo płakać, albo się śmiać, ja zawsze wybierałem się śmiać, bo jak już jest tak źle, że to i tak nie ma znaczenia, czy się będziemy śmiali, czy będziemy płakali, to po co płakać? Lepiej się już śmiać i zobaczyć, co to wykreuje. I to wam polecam. To wam będę zawsze polecał, że po prostu się śmiać ze wszystkiego. I gdybyśmy mieli świadomość tego od początku, że nie ma znaczenia tak naprawdę, co będziemy robili, co wybierzemy, jedyne ma to znaczenie, co wy chcecie robić, co wam w duszy gra, co wam mówi serce, co wam intuicja podpowiada i się śmiać po prostu z brzucha, śmiać się prosto z brzucha całym sobą, z tego wszystkiego, co tu jest, to automatycznie wskakujemy w taką rzeczywistość, gdzie będzie więcej okazji do śmiechu, do radości, do odtwarzania tego wszystkiego z tego poziomu świadomości. Zresztą zobaczcie, radość to jest poziom ponad miłością nawet, 540, to już jest bardzo, 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 bardzo wysoki poziom. To jest na tym poziomie, nie wiem, tam chyba jak kiedyś sprawdzaliśmy, to jest poniżej 0,1% ludzkości, czy tam poniżej 0,4%, jakaś taka symboliczna kwota. Bo załóżmy, że poniżej 1% ludzkości jest na tym poziomie. Gdybyśmy częściej byli w tej radości, to ta ziemia, którą tak niejednokrotnie chcemy ratować, że mówimy, że to natura, że pożary, że trzęsienia ziemi, że kataklizmy i tak dalej, to ta nasza ziemia od nas jedyne, czego wymaga, to jakbyśmy byli częściej właśnie w tej radości, to najbardziej, co możemy pomóc wszystkim i wszystkiemu, co jest, czyli roślinom, zwierzętom, ziemi, naszym bliskim, dalszym i tak dalej, to jest ta radość. Jak będziemy tą radością emanowali z siebie, to wszystko do tego się będzie dostrajało. Bo musicie pamiętać, że to wy tworzycie całą rzeczywistość, jaka jest. Bo tylko wy się tak naprawdę liczycie i to wy jesteście najważniejsi w tej waszej grze, w tym waszym filmie. Więc od waszego podejścia do tej rzeczywistości zależy tylko, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała. Polecam się dużo śmiać. Śmiejcie się do rozpuku przy stole, zmieńcie coś, bo energią śmiechu potraficie i możecie dużo przetransformować. Energia śmiechu, energia radości jest naprawdę bardzo wysoką energią i pamiętajcie, że wy nigdy nie jesteście w stanie nikogo zmienić. Jedynie co możecie zmienić, to punkt widzenia na to, jaka dana osoba jest. Punkt postrzegania i to od waszego punktu postrzegania dopiero ta osoba może się zmienić. To wasz punkt postrzegania jest kluczowy. Jak wy widzicie jakąś osobę, a nie taka, jak ona jest. Bo ona zawsze będzie taka, jaka ma dla was być w danej sytuacji. I ma wam to pokazać, co ma wam pokazać. To jest pewnego rodzaju po prostu umowa. I im ważniejsza umowa, tym bliższa relacja. Czyli wiadomo, zaczynamy od góry. Rodzice, partnerzy, dzieci, rodzeństwo, ogólnie to, co nazywamy rodziną. To są nasze największe kontrakty i najwięksi nauczyciele. Ale jeżeli będziemy już przebywali w jednej przestrzeni z naszymi bliskimi, z którymi na co dzień nie przebywamy zbyt często, to niech to będzie dla was najlepsza okazja do tego, by poznać siebie, do tego, jak reagujecie na inne osoby, do tego, czy je obwiniacie dalej za coś, do tego, czy macie do nich żal, czy macie do nich pretensje,
do tego, czy się zgadzacie z nimi, czy nie. Obserwujcie siebie. Ja nawet na waszym miejscu, dla osób, które dalej gdzieś mają jakieś, toczą konflikty w domach, różnego rodzaju prywatne wojny, to wziąłbym sobie dzienniczek i notował, jak reaguje na daną osobę i dlaczego. Bo to doskonale pokazuje to, gdzie wy jesteście, nie gdzie jest tamta osoba, ta, która w waszym rozumieniu jest nierozwinięta i na niższych poziomach świadomości, tylko gdzie wy jesteście w tym wszystkim i w jaki sposób ją osądzacie. Bo my nie mamy tutaj zadania osądzać czegokolwiek ani kogokolwiek, tylko akceptować ich takimi, jakimi są. Pozwolić trwać w ich ograniczeniach. Im pozwolić trwać w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. To jest ta najwyższa forma świadomości, akceptacji, zrozumienia. Pozwolić ludziom trwać w ich ograniczeniach, jeżeli tego pragną. I często pojawia się pytanie, jak odpuścić? Jak to zrobić? No tylko poprzez wzniesienie się ponad ten poziom 200 i poprzez bezwarunkowe pokochanie takiej osoby, poprzez bezwarunkową akceptację, poprzez odpuszczenie tych wszystkich win, które ona popełniła. Bo tak naprawdę ona nie popełniła żadnych win, bo każda sytuacja, która do was przychodzi, jest neutralna. I tylko od was zależy, jak wy do niej podejdziecie, jak wy ją zinterpretujecie, bo ta neutralna sytuacja, która jest tak jest neutralna, niech będzie, że tak jest neutralna, jest w tym poziomie 0. I od was zależy, czy pójdziecie w górę i tak ją zinterpretujecie jako coś dla was wspaniałego, jako okazja do rozwoju, do poszerzenia świadomości, do czegokolwiek, co was wzbogaca, czy okazja do zareagowania na to emocjonalnie, złością, strachem, żalem, czymkolwiek, winą, wstydem. Ona jest tutaj, każda, wszystko. Każda osoba jest tutaj, każda sytuacja jest tutaj. I wy decydujecie, czy idziecie tutaj, czy idziecie tutaj. Ostatecznie każdy wybór jest dobry. Bo najgorsze, co można zrobić, to osądzić się samemu, że się osądza innych. Tego nie polecam. Bo żyjemy w takim miejscu, w jakim żyjemy. Żyjemy na ziemi, która składa się z jednego wielkiego osądu, ale żyjemy też na ziemi, która jest tak naprawdę emanacją tej wibracji miłości. Więc korzystajmy z tego i korzystajmy z tego jako po prostu z naszych narzędzi do tego i wykorzystujmy wszystkich i wszystkie sytuacje jako narzędzie do tego, abyśmy mogli bardziej poznać siebie. Bo jedyna tutaj zabawa, w którą my tutaj gramy, to jest zabawa, która się nazywa Kim jestem. A każda osoba, która jest na zewnątrz nas, która nam się wydaje, że jest na zewnątrz nas, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby nam pokazać, kim jesteśmy w rzeczy samej. I im wyższe te nasze, im inna ta nasza perspektywa patrzenia, tym sami na pewno doświadczacie innych obrazów tej tak zwanej rzeczywistości. I tym inne obrazy są wam prezentowane i też inni ludzie. Na pewno sami widzicie na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 5, 10, 15 lat, ile osób odeszło z waszego życia, a ile nowych przyszło. I tak zawsze jest. Ci, co mają odejść, to odejdą. Ci, co mają zostać, to zostaną. I ja bym tutaj nie walczył o nikogo. Walczcie o siebie. Bo jak zawalczycie o siebie, przede wszystkim zaakceptujecie siebie, pokochacie siebie, ale tym samym kochając wszystkich innych, bo to też w tym najwyższym rozumieniu wszyscy inni to są tylko i wyłącznie wasze emanacje. Więc jeżeli to będziecie w stanie przekroczyć, to nikt inny do niczego wam nie będzie potrzebny, w tym sensie, że nie będziecie musieli się wieszać na nikim innym, nie będziecie warunkowali szczęścia swojego od tego, czy dana osoba jest taka, czy jest taka, bo to wasze szczęście możecie znaleźć tylko w sobie i to tak zalatuje już takim oklepanym frazesem, tak, ale no tak w rzeczy samej jest, że dopóki w sobie nie odnajdziemy tego wszystkiego, czego szukamy na zewnątrz, to zawsze będziemy dostawali po tyłku. Cały czas będziemy
testowani na wszelkie możliwe sposoby, żeby tylko nam to, co będzie nam to pokazywało, że ciągle idziemy w ślepą uliczkę, że szukamy na zewnątrz tego, co możemy znaleźć tylko w sobie. Akceptacja. W jaki sposób zaakceptować rodzica, który pije? No po prostu zaakceptować w jakiś sposób. Zawsze można spróbować wejść w jego buty. Dlaczego pije? Co spowodowało, że jaką potrzebę reprezentuje? I tak naprawdę musicie wiedzieć, że wszystko opiera się, cała ta nasza struktura umysłu, opiera się, jej fundamentem jest, żeby zapewnić nam określone potrzeby. Każdy te potrzeby ma inne. Za każdym zachowaniem stoi jakaś potrzeba. Albo potrzeba miłości, albo potrzeba ważności. I zawsze, czy to właśnie jest też to, co cały czas powtarzamy. Jeżeli kogoś uważasz za pijaka, czyli osądzasz go za pijaka, no to tego kontraktu prędko nie zerwiesz. I on cały czas będzie ci jako ten pijak prezentowany. Tylko pytanie jest do ciebie, bo to on się nigdy nie zmieni w twoim hologramie, jeżeli ty nie zmienisz sama siebie. A może się jedynie zmienić poprzez zaakceptowanie tego. Pozwolenie mu. Jak chce pić, to niech pije. Nie użalanie się nad nim, nie ratowanie go po raz tysięczny raz. Bo my jesteśmy mistrzem w ratowaniu wszystkich naokoło, ale zapominamy, że przede wszystkim tego uratowania wymagamy my. To jest tak, jak wiecie, w samolocie uczą nas, że maseczki, które wypadną te tlenowe, to najpierw zakładamy sobie, a potem dopiero innym współpasażerom. A my robimy na odwrót w życiu. Najpierw zakładamy wszystkim innym, a na końcu sobie, ale na końcu już najczęściej jest za późno, bo kiedy my zakładamy sobie, to już wszyscy inni mają znowu ściągnięte i tak w kółko się bawimy. Jeszcze przeczytam komentarz jeden. Taki przykład. Regularnie swego czasu sprzątałam las, do którego chodzę, często sprzątam go z synem, dużo worków ze śmieciami przynieśliśmy do domu. Naprawdę było widać różnicę. Ostatnio na spacerze znalazłam znowu puste puszki, torby i tak dalej. Poczułam wówczas złość oraz irytację, jak inaczej mogą zareagować. Wiem, że złość jest niska, ale to było silniejsze ode mnie jakby z automatu. Słuchajcie, jest bardzo dobry przykład. Bardzo dobry przykład. Ponieważ jak będziecie właśnie chodzili po lesie i będziecie widzieli wszędzie śmieci, będziecie czuli tą irytację, że co za debil to wyrzucił, jak on mógł, jak można być takim człowiekiem, który śmieci w lesie, to będziecie powodowali tym samym, że tych śmieci będzie więcej w waszym hologramie. Będziecie doświadczali cały czas tej emocji, dopóki tego nie zaakceptujecie i nie odpuścicie. To jest klucz, to jest świetnie pokazuje tą sytuację. Dopóki nie przestaniecie się tym przejmować i nie zaakceptujecie tego, że ktoś ma taki poziom świadomości i jest na takim, że wyrzuca te śmieci w lesie, to będziecie raz po raz je znajdować, możecie workami te śmieci wynosić z lasu i to tak nic nie zmieni. A w momencie, jak to zaakceptujecie, to zobaczycie, że tych śmieci będzie coraz mniej, bo po prostu przestaniecie je widzieć w tym swoim hologramie tej rzeczywistości. Bo tak to działa. I tak jest ze wszystkim można odnieść do każdej jednej sytuacji w naszym życiu, której nie jesteśmy w stanie zaakceptować, nie jesteśmy w stanie pokochać, ponieważ zresztą wy sami wiecie, ile jest tych sytuacji, które non-stop są wam wyświetlane. Cały czas. Więc skoro są cały czas i wy ciągle reagujecie tak samo, no to może wreszcie jest ten czas, żeby zacząć reagować inaczej. To będzie duży egzamin zawsze. Jesteśmy teraz już skończył się czas tych małych egzaminów, zaczął się czas dużych egzaminów i jesteśmy egzaminowani cały czas. I te testy, one będą coraz większe, te egzaminy. I to albo je zdamy i przejdziemy do następnej klasy, no albo będziemy tę klasę powtarzali do momentu, aż zrozumiemy. Aczkolwiek zawsze jest ten właściwy czas i zawsze jesteśmy we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Więc nie ma co się biczować, że ciągle coś jak to możliwe, że ja ciągle do siebie przyciągam te rzeczy, tylko i zamiast wchodzić znowu w osąd samego siebie, to je obserwować po prostu, zacząć je obserwować, zacząć się z nich śmiać. Przestać zasilać je, może tak, przestać zasilać je
swoją energią, bo zasilacie to, na czym się skupiacie. Zawsze. Zawsze karmicie swoją energią daną sytuację, więc jeżeli ją karmicie, jeżeli zasilacie i skupiacie się, to o tym fizyka mówi wprost, kwantowa, że jeżeli coś zasilacie, to rośnie, jest to coraz większe, więc dopiero w momencie, kiedy odpuszczacie, kiedy nie wchodzicie emocjami. Emocje to jest ogromny ładunek energetyczny. Sami widzicie, jak nieraz wpadacie w emocje, to po prostu aż chce was rozerwać, jak reagujecie jakoś nerwowo na różne sytuacje. Ogromny ładunek energetyczny. I dopóki nie będziecie umieli rozładować tego ładunku energetycznego poprzez nie wchodzenie w te sytuacje, tylko się przyglądanie i obserwowanie i mówienie: o, ciekawe, bardzo ciekawa sytuacja, jak może być jeszcze lepiej, to dopiero to jest okazja do zmiany. I spróbujcie, bo nawet jeżeli nie wierzycie i nie czujecie tego, to spróbujcie, zaryzykujcie. No. W najgorszym wypadku nic się nie zmieni, czyli będzie tak, jak jest. A co się wydarzy, jak się zmieni? Wreszcie to, co chcieliście od zawsze, żeby się zmieniło. Tylko też musicie pamiętać, że to chcenie to nie może być z poziomu umysłu, bo dopóki będzie z poziomu umysłu, to będzie tak, jakbyście chcieli, żeby rodzic, który pije, żeby przestał pić, że już nie chcecie tego. No to jak nie chcecie, to tak naprawdę podświadomie zasilacie to, czego nie chcecie. I pozwolenie, akceptacja, pokochanie to są takie, można powiedzieć, 3 główne składniki sukcesu. Co prawda pewnie jeszcze kilka by się znalazło, jak odpuszczenie i tak dalej, i tak dalej. No ale bez tego będzie ciężko przejść do następnej klasy po prostu. Co prawda siedzenie w tej samej klasie jest tak samo ok. To tutaj nie ma dobrze, nie ma źle. To cały czas tak naprawdę każdy wasz wybór zawsze jest dobry i właściwy, więc można powiedzieć, nie ma się czym przejmować. Ale skoro tu już jesteście i słuchacie tego, co tutaj mamy wam do zaprezentowania i do powiedzenia, musicie właśnie też o tym pamiętać cały czas, że jeśli te rzeczy pojawiają się w tym waszym hologramie, w tej waszej rzeczywistości, wszystkie, jakie się pojawiają, to wszystkie są okazją do tego, żeby to zaakceptować, żeby uszanować, żeby pokochać, żeby być wdzięcznym. I wszystkie są okazją do tego, żeby oświetlić się właśnie tym swoim światłem, oświetlić tą ciemność, bo to zawsze jest nasz wybór. I jeszcze jedno pytanie najważniejsze, zapominam zawsze o nim. Magda jest, ona przypomina, że dzisiaj muszę sam sobie radzić. Co dzisiaj zabieracie z tego spotkania? Jedna rzecz, która utkwiła wam w pamięci, którą zabierzecie ze sobą i która gdzieś tam z wami zarezonowała. Proszę bardzo, podzielcie się.